Cześć kochani, jak zwykle witam Was na kanale Barwy Zdrowia na YouTubie Janusz Dąbrowski. E, O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Porozmawiamy o terapii pulsującymi polami elektromagnetycznymi, w skrócie PEMF. Z angielskiego to przyjęło się na całym świecie. Pulsujące pola elektromagnetyczne. Rzecz jasna, wiecie już doskonale ci, którzy są częstymi gośćmi na tym naszym kanale, czym się zajmuję, a więc przede wszystkim promocją zdrowia. Zajmuję się teorią, ale też również praktyką. To wszystko, o czym Wam mówię, stosuję również na sobie. Moi bliscy również to świetnie odczuwają. Od wielu, wielu lat zresztą, od 25 lat, czyli od końcówki ubiegłego stulecia, akurat ten temat dotarł do mnie, zacząłem się zainteresować tych zainteresowań, plonem tych zainteresowań to jest też 21 książek i właśnie między innymi ten kanał na YouTube. Wiemy doskonale, że dzisiaj, żeby zachować zdrowie, sprawność, trzeba naprawdę zadbać o siebie, ale żeby zadbać o siebie, to trzeba przede wszystkim mieć wiedzę i tą wiedzę podaję najlepiej jak potrafię akurat na tym kanale. Nie oznacza to, że stałem się jedynym krzewicielem po prostu tej idei zachowania zdrowej sprawności. Chodzi też o to, żeby robić wszystko, żeby nie tyle przedłużyć sobie życie, ile po prostu nie pozwolić na jego skracanie niepotrzebne. A z drugiej strony, jeżeli odchodzić z tego świata, to odchodzić po prostu w pewnej sprawności. Chodzi o to, o jakość ewentualnie również odchodzenia, jakość śmierci, bo ta śmierć czasami może się przedłużać nawet na kilka lat. To odchodzenie straszne w trudnych warunkach, a więc chodzi o to, żeby po prostu e, też ten akt był taki, jaki po prostu jest potrzebny. Kochani, wiecie doskonale, że jesteśmy zbudowani z tego, co jemy, a więc dlatego mówię, odżywianie, suplementacja. Wiemy także, że gro masy naszego ciała to jest woda, różnego rodzaju płyny ustrojowe, a więc krew, hormony, enzymy, limfa i tak dalej. Jesteśmy zbudowani w 70 około 5% z wody. Jesteśmy też zanurzeni w oceanie pól elektromagnetycznych, które generowane przez Ziemię przez tysiąclecia, może miliony lat, może miliardy lat, nie umiem do tego się odnieść, sterowały naszym organizmem, sterowały wszelkimi procesami, regulowały po prostu wszystkie procesy zachodzące w naszym organizmie. A więc nie jesteśmy tylko istotami biologicznymi, którym wystarczy dać tak zwane papu do buzi i coś się dzieje. Później odkryto, że jesteśmy chemiczni, a więc ten pokarm są składniki chemiczne przetwarzane w naszym organizmie, ale też po pewnym czasie stwierdzono, okazuje się, że właśnie pola magnetyczne oddziałują na nas i dzisiaj będzie na ten temat, dlatego że nie tylko pole magnetyczne na nas Ziemi oddziałuje, ale również wszelkiego rodzaju urządzenia, które wokół mamy siebie, elektryczne, począwszy od czajników, po komputery, po komórki, po linie przesyłowe wysokiego napięcia, po wszelkiego rodzaju urządzenia techniczne, elektrotechniczne, elektroniczne, które wytwarzają pole magnetyczne, one na nas oddziałują na poziomie komórkowe, nawet subkomórkowy, na poziomie atomowym, bo przeskładamy się z różnego rodzaju substancji, te z kolei z pierwiastków, pierwiastki z kolei z atomów, atomy wiadomo z czego, z protony, neutrony, elektrony i tak dalej, więc pola elektromagnetyczne oddziałują również na elektrony, z których są zbudowane nasze organizmy. I dzisiaj bardzo dokładnie na temat tego, co terapeutyczne, ściśle dobrane do organizmu, kompatybilne z tym naszym organizmem pola magnetyczne mogą dla nas zrobić. Coś oczywiście bardzo korzystnego, wpływającego na doskonałą regulację naszego organizmu. Urządzenia dzisiaj już są, począwszy od bardzo takich prostych, które można również na polskim rynku kupić w cenie powiedzmy około kilkuset złotych, aż po naprawdę bardzo silnie skoncentrowane, opracowane, bardzo, bardzo dobrze różne systemy, które kosztują czy kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. To takie urządzenia, oczywiście, jeżeli kogoś stać, można mieć do użytku domowego,
I to są proste rzeczy, znaczy proste w obsłudze, tak prawdę mówiąc, skuteczne. Niezależnie od tego i te tańsze są skuteczne, bardzo skuteczne i te droższe to już jest high level. Można powiedzieć, że jedni jeżdżą jakimiś prostymi samochodami, inni z kolei bardzo, że tak powiem, przepraszam za słowo, wypasionymi i tak dalej, które posiadają wiele różnych funkcji, wiele różnych systemów. Kochani, przechodzę do rzeczy. A więc po prostu udostępniam ekran. Mam tam przygotowaną specjalną prezentację, a więc pokaz slajdów. Jeszcze raz przepraszam, pokaz slajdów od początku, a więc w ramach tej rodzinnej strefy zdrowia, czyli programu, gdzie prezentuję po prostu konkretne rozwiązania, które mogą służyć wszystkim nam, Wam, członkom naszych rodzin, naszym bliskim i tak dalej. Momencik. Właśnie. I dlaczego terapię polami magnetycznymi? Kochani, pierwsza podstawowa sprawa to, co to jest zdrowie, więc ja już chyba dwukrotnie podczas moich audycji mówiłem o tych, przedstawiałem te definicje. Według WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, czyli dobrego samopoczucia. To nie jest tylko całkowity brak choroby czy kalectwa. Według doktora Horsta Michalisa, dyrektora Euroinstytutu Medycyny Bioenergetycznej, z Akademii Bioenergetyki w Liechtenstein. Znam tego człowieka osobiście, wielokrotnie bywałem u niego na wykładach. Zdrowie to jest cielesna i duchowa sprawność. Im większa sprawność, tym lepsze zdrowie. W ogóle człowiek, który się zajmuje, ten pan, dr Horst Michaelis, od wielu lat, od kilkudziesięciu lat właśnie wpływem pól elektromagnetycznych na organizm rozwija te systemy, szkoli ludzi, jest niesamowitym w ogóle naukowcem. Dzisiaj wiemy, że cały świat jest przeciążony skutkami działalności człowieka i tym samym przeciążony jest człowiek, czyli mamy niezdrową żywność, zatrucie środowiska, wody, powietrza, gleby, osłabienie ziemskiego pola geomagnetycznego. Niestety to pole w ciągu ostatnich 150 lat zmalało o 10 do 15% w zależności od usytuowania na kuli ziemskiej. I to jest naprawdę katastrofa, a osłabienie tego pola ziemskiego następuje już od ponad 500 lat. Następuje też zmniejszenie się ilości tlenu w powietrzu. No, w środowiskach miejskich stężenie tlenu często wynosi zaledwie 12%, a więc nie osiąga tego pułapu 21%, o których uczyliśmy się między innymi w szkołach podstawowych. Następuje także wzrost ilości dwutlenku węgla, tlenku azotu. Ten wzrost dwutlenku węgla wcale nie jest taki zły. Tutaj uważam, że pewne rzeczy są przesadzone, natomiast jeżeli chodzi o tlenek azotu, jeżeli chodzi o dwutlenek siarki na przykład, to są już poważne zagrożenia. Więc w związku z tym choroby cywilizacyjne zbierają coraz większe żniwo. Plaga naszych czasów to choroby układu krążenia, to jest w Polsce pierwsza przyczyna przedwczesnej umieralności. 140 000 ludzi umiera rocznie z powodu udarów, zawałów, generalnie z powodu po prostu problemu z mikrokrążeniem. Na drugim miejscu sytuują się nowotwory. Wiecie już doskonale, że około 90 do 100 000 zgonów rocznie to są zgony spowodowane nowotworami. Statystyki są przerażające. Jest mowa o tym, że i prognozy, że gdzieś w granicach 2035 roku w Polsce będzie około 300 000 zachorowań rocznie na nowotwory. W tej chwili to jest około 190-200 000. No i umieralność to jest 50%, czyli 150 000 ludzi, osób po prostu to będą zgony z powodu chorób nowotworowych. Dalej choroby przewodu pokarmowego, choroby obturacyjne, czyli zamykające drogi oddechowe, otyłość, niepłodność i bezpłodność, stresy. To są nasze po prostu problemy i to bardzo poważne problemy dzisiaj. W Polsce, tak prawdę mówiąc, to już ponad 14% Polaków, czyli tak prawdę mówiąc, no, co siódma osoba, 14 na 100 cierpi obecnie z powodu tych chorób cywilizacyjnych. 80% społeczeństwa, czyli 80 ludzi na 100 nie musiałoby korzystać z wizyt lekarskich, tylko dzięki lepszemu, czyli racjonalnemu odżywianiu się. Prawie 75 zgonów na świecie spowodowanych złym odżywianiem i zaburzeniami przemiany materii.
Sądzimy w większości, że ta cudowna tabletka, nie chodzi tu o aspirynę, ale wiecie doskonale o co chodzi, nas uratuje i największym niebezpieczeństwem, największym złem moim zdaniem jest fakt zakorzeniania się trwania w naszej ludzkiej świadomości takiego stereotypu, że tabletka jest dobra na wszystko. Zresztą jak oglądacie telewizję, słuchacie radia, to tam ciągle po prostu są eksponowane reklamy, tabletki na wszystko praktycznie. I na zaparcie na biegunki, na ból ucha lewego i prawego i na wszystko praktycznie. Nie, czegoś takiego nie ma i nie będzie. To są po prostu, to są kłamstwa zwyczajne. I tutaj trzeba zrozumieć, że jedynie kompleksowe podejście do naszych problemów, do pacjenta, generalnie, jeżeli mówimy w ogóle o systemie medycznym, gwarantuje sukces zabiegów leczniczych i jego powrót pacjenta do pełnego zdrowia psychofizycznego. Dlatego jest, słuchajcie, no to nie jest żadne moje odkrycie i wiecie sami doskonale o tym, dlatego jest nieodzowne stosowanie wszelkich metod leczniczych, tak zwanych naturalnych i akademickich. Dziwne w ogóle to rozbicie metody naturalne, akademickie, kiedy wszystko powinno służyć naszemu zdrowiu i sprawa załatwiona. Szczególnie niebezpiecznym zanieczyszczeniem jest zabezpieczenie elektromagnetyczne. Już wiecie doskonale, bo z wielu audycji o tym, w wielu audycjach o tym mówimy. Otoczeni jesteśmy różnego rodzaju urządzeniami elektrycznymi, elektronicznymi, które wytwarzają pola elektromagnetyczne i te pola sztucznie generowane po prostu oddziałują na nasz organizm na poziomie subkomórkowym, a więc nie tylko substancje chemiczne, lecz także niekorzystne częstotliwości, bo pola magnetyczne to są częstotliwości. Mają szkodliwy wpływ na organizm człowieka, modyfikując go elektrycznie i magnetycznie. To, o czym mówił wiele lat temu profesor Włodzimierz Sedlak, że pole elektromagnetyczne ugniata nasze organizmy na dwie ręce. Z jednej strony wektorem elektrycznym, z drugiej strony wektorem właśnie magnetycznym. I człowiek, zniekształcając warunki swojego środowiska, zmienił jednocześnie własny profil elektronowy. Jeszcze raz powtórzę, jesteśmy zbudowani z substancji chemicznych, te z pierwiastków, a pierwiastki z atomów, ale atomy mają w swoim składzie elektrony poruszające się cały czas, więc nastąpiła zmiana własnego profilu elektronowego. Więc nastąpiło niebywałe zanieczyszczenie środowiska, począwszy mniej więcej szczególnie od lat 50. ubiegłego stulecia, zanieczyszczenie chemiczne, zanieczyszczenie akustyczne, ale zwłaszcza elektromagnetyczne Ziemi. I to jest nasz dzisiejszy problem. Więc jaki jest wpływ oddziaływań sztucznych pól magnetycznych na organizm? Od razu powiem, to nie są oczywiście moje wymysły, tylko zdajcie sobie sprawę z tego, że to opracowanie, ta prezentacja, ta prelekcja jest przygotowana na bazie tej wiedzy, którą zdobyłem od kogo? Od fachowców, którzy się tym zajmują, od wielu naukowców, którzy pracują w tej dziedzinie na świecie. A więc wpływ oddziaływań, rozdrażnienie, bóle głowy, wzmożona pobudliwość nerwowa, osłabienie, zaburzenia snu, stany depresyjne, otępienie, niekorzystne zmiany morfologiczne krwi, zwiększenie zawartości histaminy we krwi, podwyższenie tętna, zaburzenia hormonalne, zaburzenia w pracy układu wydzielniczego, układu krążenia, zaburzenia przemian metabolicznych, zaburzenia czynności bioelektrycznych mózgu, zaburzenia podziału komórek, tak zwanego cyklu mitotycznego, zaburzenia krzepliwości krwi, zachorowania na białaczki, guzy mózgu, spadek aktywności grasicy, niepłodność i bezpłodność. Oczywiście to, co tutaj Wam przedstawiłem, to jest tylko część tych zagrożeń, bo tak prawdę mówiąc, każdy z tych tematów można byłoby po prostu rozszerzyć. Nie będziemy ze zrozumiałych względów tego robić, ale pójdźmy dalej. Więc przykład negatywnego wpływu sztucznych pól magnetycznych na organizm to jest rozgrzewanie stref naszego mózgu. Powstają w naszym mózgu tak zwane hot spots, czyli po prostu punkty o podwyższonej temperaturze. Tu akurat fotografię, w jednej z audycji już demonstrowałem tą ilustrację.
obraz termowizyjny głowy niepoddanej ekspozycji na szkodliwe działanie promieniowania elektromagnetycznego telefonu komórkowego i obraz termowizyjny głowy po 15 minutach rozmowy przez telefon komórkowy. Obszary żółte i czerwone wykazują negatywne dla zdrowia skutki cieplne, rozgrzewanie się mózgu, nawet słuchajcie, o 1,5 do 2 stopni. Pozornie wydaje się, a co to są te 2 stopnie? To uwzględnimy. Jeżeli temperatura naszego ciała wynosi 36 i tak 63 setne, w tych granicach, i teraz temperatura rośnie o te 2 tylko stopnie, czy już mamy prawie 39 stopni, to co, nie jest to po prostu problem, a to jest wygrzewanie mózgu. To jest szczególnie niebezpieczne, jeżeli chodzi o dzieci. I teraz pytanie, jak zapobiegać zagrożeniom, bo z jednej strony mamy te destrukcyjne pola magnetyczne, jesteśmy rozregulowani, czyli jeżeli mamy po prostu jedzenie w sklepach, produkty do jedzenia takie, jakie mamy, to zawierające masę konserwantów, ulepszaczy, polepszaczy, barwników, nuklidów, czyli promieniotwórcze jakieś ślady, cząstki. Mamy na to plastik, mikroplastik. To co z tym trzeba robić? Prosta sprawa. Jeżeli częściej się brudzimy, to częściej się trzeba myć, więc trzeba z organizmu usuwać nadmiar tych toksyn i ewentualnie podawać dla organizmu suplementy, ściśle określone suplementy diety, czyli tak zwaną żywność specjalizowaną, functional food, jak to mówią, jak się mówi z angielskiego i tak dalej. I w związku z tym, jeżeli chodzi o pola magnetyczne, również należy eliminować te zagrożenia, a więc po prostu stosować opracowane ściśle systemy. I tutaj na zasadzie similia similibus curentur, czyli niech podobne leczy podobne, więc zasada homeopatii chociażby, czyli należy wykorzystać terapeutyczne właściwości specjalnie dobranych pól elektromagnetycznych ściśle kompatybilnych z naszym po prostu organizmem. I trzeba tutaj od razu powiedzieć, że wszystkie procesy biologiczne są regulowane przez naturalne pola magnetyczne. Jak mówił profesor Włodzimierz Sedlak, wspaniała postać, wspaniały nasz naukowiec, ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, autor wielu książek, człowiek niezwykle zasłużony dla dziedziny ochrony ekosystemu elektromagnetycznego, człowiek, który stworzył jakby nowy model funkcjonowania człowieka, homo electronicus. Na zachodzie już wiadomo, że istnieje takie pojęcie homo electromagneticus, ale okazuje się, zgodnie z tym, o czym mówił profesor Sedlak, jesteśmy bioelektroniczni, homo electronicus. A więc jesteśmy jednym wielkim, niezwykle subtelnym receptorem zmysłowym dla odbioru wszelkiej informacji, przede wszystkim jednak elektromagnetycznej. I nośnikiem informacji magnetycznej w organizmie jest krew. Tu akurat mamy erytrocyty, czyli czerwone ciałka krwi. I okazuje się, że jeżeli dochodzi do zakłócenia naturalnego pola magnetycznego, to te zakłócenia blokują funkcję krwi i zaburza to procesy samoregulacji organizmu i jego zdolności do samoleczenia, do samouzdrawiania. Ktoś może pomyśleć, no jak to samoleczenie, samouzdrawianie? No po prostu jesteśmy tak skonstruowani, zaprojektowani, że mamy zdolność do samoleczenia, samouzdrawiania. Jeżeli się na przykład skaleczymy, przecina się skóra i tak dalej, to co? Koniecznie wymagamy szycia, czasami trzeba szyć oczywiście, trzeba czasami opiekę medyczną zastosować, ale z drugiej strony mamy proste zabiegi. Często, tak jak moja babcia stosowała liść babki lancetowatej, czy zwyczajnej, czy liść kapusty, czy ewentualnie jak to robią zwierzęta, wystarczy wylizanie rany, to jest zabieg higieniczny. To nie jest zabieg niehigieniczny, dlatego że w ślinie jest między innymi enzym lizozym, który rozpuszcza ściany bakterii chorobotwórczych, a więc wylizując na przykład ranę, zwierzęta o tym wiedzą, a my zatraciliśmy jako ludzie instynkt samozachowawczy i nam się tylko wydaje, że trzeba jakichś specjalnych zabiegów, żeby coś z tą raną zrobić. I teraz tutaj akurat to jest oczywiście ilustracja, która
pokazuje, jak oddziałują terapeutyczne pola magnetyczne na krew, po prostu ułatwia, jeżeli krew ulega tak zwanej rulnizacji erytrocytów, czyli erytrocyty zaczynają się sklejać w takie kompleksy, agregacja następuje erytrocytów, to terapia polami elektromagnetycznymi ściśle dobranymi rozkleja te erytrocyty. A więc w ogóle generalnie warto stosować kilka rodzajów wspomagania organizmu, a więc na przykład z jednej strony ściśle dopasowana do człowieka, do jego potrzeb suplementacja wysokiej klasy suplementami naturalnymi, wieloskładnikowymi, z drugiej strony picie wody, z trzeciej strony oczywiście stosowanie terapeutycznych pól magnetycznych. I tutaj odwrotnie, poddanie organizmu oddziaływaniom terapeutycznych pasm pól magnetycznych zbliżonych do ziemskiego prowadzi do wzmożenia procesów samoregulacji i jego zdolności do samoleczenia. A więc mamy po prostu rozwiązanie, są już metody, są możliwości. Dlatego, kochani, warto i wręcz należy, jeżeli tylko macie możliwości, wspomagać organizm ściśle dobranymi, kompatybilnymi z ludzkim organizmem. Ja ciągle używam tego słowa kompatybilność z ludzkim organizmem pasmami pulsacyjnych pól elektromagnetycznych, czyli stosować magnetostymulację, inaczej magnetorelaksację, stanowiącą odmianę magnetoterapii. Generalnie magnetoterapia to są dość silne sygnały rzędu militesli. Magnetostymulacja to są sygnały rzędu mikrotesli, czyli 1000 razy słabsze od magnetoterapii, ale okazuje się, że sygnały słabe oddziałują znacznie silniej na organizm niż sygnały mocne. To już są nagrody Nobla w tej dziedzinie. Odkryto właśnie tego typu zjawiska. I magnetostymulacja wykorzystuje terapeutyczne częstotliwości specjalnie generowanych pól elektromagnetycznych w specjalnie skonstruowanych urządzeniach. Więc trzeba tutaj jednocześnie od razu powiedzieć, że to nie jest tylko wymysł naszego XX czy XXI wieku. Dlatego, że naturalne terapie polami magnetycznymi przez poddawanie ludzkiego organizmu oddziaływaniu pola ziemskiego jest najstarszą terapią świata. Jesteśmy zanurzeni od początku istnienia ludzkości w polu magnetycznym Ziemi. I to pole magnetyczne Ziemi steruje wszystkimi naszymi procesami, reguluje funkcjonowanie naszego organizmu. A do leczenia, okazuje się, wykorzystywały magnesy, stałe magnesy starożytne medycyny, czy to Egiptu, Grecji, Rzymu, Chin, Korei, Persji, Indii, Arabii, też Ameryki Południowej, Aztekowie, Majowie i tak dalej. Tutaj jest kilka ilustracji. Oczywiście te ilustracje niewiele mówią dokładnie, bo to trzeba byłoby się przyjrzeć temu wszystkiemu. Tutaj na przykład są pewne szczegóły. Znaleziono na rzeźbach różnego rodzaju malowidłach staroegipskich jakieś dziwne urządzenia, które wówczas stosowano. Po bardzo dokładnych analizach okazywało się, że to jest rodzaj różnego rodzaju bioelektronicznych urządzeń. Więc to jest naprawdę zaskakująca sprawa. Dzisiaj obecnie, kochani, pola magnetyczne, tak zwane, stosuje się w urządzeniach tak zwanych fizykalnych przede wszystkim do diagnostyki. Rzadko do leczenia oficjalna medycyna to stosuje, raczej rehabilitacja to stosuje, natomiast do diagnostyki tak, elektroencefalogram pracy mózgu, elektrokardiogram pracy serca, elektromiogram pracy mięśni, elektrohepatogram pracy wątroby. To się stosuje w diagnostyce. I kiedyś rozmawiałem z pewnym lekarzem, który powiedział, że to jest bzdura, żadne pola magnetyczne, nie ma żadnych dowodów naukowych na oddziaływanie pól magnetycznych, na organizm człowieka, prozdrowotnych i tak dalej, a ja akurat przed tą rozmową, przed tym gwałtownym takim spięciem z tym lekarzem, byłem akurat tydzień wcześniej w Opolu, w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji, gdzie były pokoje, pisały nad tymi pokojami nagłówki pole magnetyczne i tak dalej. Leżeli różni ludzie połamańcy z nogami w tak zwanych solenoidach, czyli w tych systemach, które generują pola magnetyczne.
A więc kompletne niezrozumienie. Jak widzicie tutaj meridiany, kanały apunkturowe i tak dalej. Warto to stosować różnego rodzaju aplikatory pól magnetycznych akurat na te punkty akupunkturowe chociażby, bo to silnie oddziałuje na organizm. Oczywiście wielu z Was, wielu ludzi może zadać pytanie, a czy terapeutyczne pola magnetyczne działają? No, bardzo dobre pytanie, to zrozumiałe. Jeżeli byśmy zastosowali te pola magnetyczne, te terapie na człowieku, to człowiek, który może się sugerować tym, co na przykład ja w tej chwili mówię, może mówić tak, tak, czuję, że coś tam działa i tak dalej, że czuję się inaczej i tak dalej, ale to może być obarczone sugestią. Natomiast nie ma sugestii, jeżeli chodzi o zwierzęta. A więc zobaczcie, mamy tutaj konia, któremu założono specjalny aplikator pola elektromagnetycznego w tym miejscu. I teraz co się stało po, po kilkunastominutowej terapii? Jak rozgrzewa się, jak zmienia się ukształtowanie, funkcjonowanie organizmu, bo te wszystkie czerwone plamy świadczą o tym, że doszło do polepszenia ukrwienia przede wszystkim. A więc okazuje się, że jeżeli stosujemy tego typu urządzenia na zwierzętach, wszystko jest doskonale po prostu widoczne. I teraz, jeżeli uwzględnimy chociażby obserwacje mikroskopowe, tu mamy do czynienia z rulonizacją erytrocytów, czerwonych ciałek krwi, które się sklejają i w związku z tym dochodzi do niedotlenienia organizmu, do hipoksemii, czyli krew tętnicza nie jest odpowiednio utlenowana, czyli nienasycona tlenem, bo te zlepione erytrocyty nie mogą przyłączać po prostu atomów tlenu, więc to jest obraz krwi przed terapią polem magnetycznym. Tak jak mówiłem, zlepianie się, czyli rolinizacja erytrocytów powoduje dłuższy deficyt tlenu w organizmie, najpierw hipoksemia, czyli braki tlenu we krwi tętniczej, później hipoksja, braki tlenu w tkankach, a tu jest, słuchajcie, obraz krwi po terapii polem magnetycznym. To są efekty, a więc następuje rozrzedzenie krwi, powiększenie całej powierzchni erytrocytów, nasycenie erytrocytów tlenem, wzrost rezerwy tlenowej, polepszenie wymiany gazowej, polepszenie szybkości przepływu krwi, poprawa własności transportowych krwi, poprawa wydolności układu krążenia i zwiększenie mocy układu odpornościowego. To daje nam po prostu terapia odpowiednimi polami magnetycznymi. Przy okazji zwróćcie uwagę, że następuje normalizacja wybranych parametrów organizmu przy zastosowaniu jednej z metod po prostu magnetoterapii. Tu akurat chodziło właśnie o magnetostymulację. A więc popatrzcie, co się dzieje. Następuje wzrost wartości pH w organizmie. Wzrost wartości, czyli od zakwaszenia do odkwaszenia, a więc następuje wzrost alkalizacji. Dlaczego? Dlatego, że następuje zużycie, zwiększone dostarczanie tlenu, zaraz będę o tym mówił, wzrasta poziom wapnia i tak dalej, i tak dalej. A więc następuje, zobaczcie, lekkie zużycie tlenu, następuje spadek poziomu LDL cholesterolu i skutków utleniania tego cholesterolu, a więc naprawdę mamy cały szereg korzyści. Więc następuje w wyniku działań terapiami polami magnetycznymi, dochodzi do regeneracji ogólnej organizmu. To znaczy, przepraszam, może inaczej. Gdzie można wykorzystywać, w jakich obszarach terapię polami magnetycznymi? Do regeneracji ogólnej organizmu, przy chorobach zwyrodnieniowych stawów, alergiach, przewlekłych schorzeniach dróg oddechowych, w tym astmie, kiedy mamy do czynienia z syndromem chronicznego zmęczenia, kiedy mamy do czynienia z łagodnymi zaburzeniami krzepnięcia krwi, z chorobami układu krążenia, czyli działanie przeciwzakrzepowe, w cukrzycy, zarówno typu 1, jak i typu 2, z niektórymi chorobami infekcyjnymi, przewlekłymi bólami, migrenami, złamaniami kości. Kości po stosowaniu, oczywiście nie chodzi o jeden zabieg, ale często kilkadziesiąt zabiegów, kości potrafią
wzrastać się o 40% szybciej, czyli zmniejszony jest czas oczekiwania na wzrost kości. Dalej, zaburzenia gojenia się ran, wyczerpania nerwowe, czyli przewlekły stres, zaburzenia potencji, zaburzenia snu, niektóre zaburzenia psychosomatyczne, urazy sportowe. Uzupełniająco mogą być takie terapie stosowane w wielu chorobach przemiany materii, niektórych typach nowotworów, oczyszczanie, czyli detoksykacja organizmu, schorzenia skórne, takie jak trądzik pospolity, trądzik różowaty, egzemy, opryszczka, przewlekłe bóle nerwu trójdzielnego, śródstopia i kanału nadgarstka, a bóle nerwu trójdzielnego, chodzi tutaj o twarz, to są, mógłbym powiedzieć, piekielne bóle. Przynajmniej wiem o tym od tych, którzy po prostu to przechodzili. Dalej, można stosować jako mięśniowe terapię punktu triggera przy świeżbiączce ogniskowej, przy wypadaniu włosów, przy przewlekłym zapaleniu zatok przenosowych, przy niedokrwieniu kończyn dolnych, owrzodzeniu żylakowatym, porażeniu mózgowym, udarach mózgowych, ale tu jest bardzo delikatnie, trzeba tutaj wiedzieć i najlepiej stosować takie terapie pod kontrolą przeszkolonego w zakresie magnetostymulacji lekarza, ale także, i teraz jeszcze jedna sprawa, przy stwardnieniu rozsianym, szczególnie we wczesnym stadium choroby. I tutaj, jak widzicie, cały szereg zastosowań terapii polami magnetycznymi mają. Na pewno spotykaliście się już z tego typu wykorzystywaniem magnetoterapii we wspomaganiu organizmu, tak, i po prostu rehabilitacja, więc różnego rodzaju opaski, magnesy, które wytwarzają stałe pola. To jest, tak jak mówiliśmy, w starożytności już były pola elektromagnetyczne wykorzystywane przy pomocy magnetytów, przy pomocy po prostu magnesów i są te dzisiaj również całkiem skuteczne te systemy wykorzystywane. Natomiast jest sprawa taka, że przy stosowaniu pól stałych o określonym natężeniu organizm potrafi się przyzwyczaić dość szybko do tego pól i po prostu trzeba robić wówczas dłuższe przerwy. Oczywiście te wszystkiego rodzaju elementy elektromagnetyczne są stosowane często w postaci różnej biżuterii, jakieś elementy, żeby to ładnie wyglądały, zwłaszcza panie lubią to stosować. A natomiast jeżeli mówimy już o wykorzystaniu magnetoterapii we współczesnym lecznictwie, to już są systemy zaawansowane. Ja już nie będę tutaj przytaczał nazw tych po prostu systemów, bardzo rozbudowane od systemu no, na przykład Wiofor polskiego, Bemer, Cloud, rewelacyjne urządzenia i inne, Biomak, które służą jedne do magnetoterapii, inne do magnetostymulacji, magnetorelaksacji na poziomie subatomowym wręcz. Tu znany Wam oczywiście MIM, który o MIM-ie już sporo żeśmy mówili, ale więc niewielkie urządzenie i bardzo skuteczne, ale trzeba tutaj pamiętać, że nie wystarczy jeden zabieg i nie wystarczy na przykład stosowanie jednego zabiegu, tak jak mówiłem, ale trzeba stosować czasami kilkanaście lub kilkadziesiąt zabiegów, a więc 10 do 20 zabiegów, żeby to jest normalne, tak jak uczenie się języka obcego chociażby. Nie wystarczy jeden dzień zająć się językiem, nauczyć się 20 słówek, już się po prostu wie. Muszą tutaj zajść duże zmiany po prostu w organizmie. A więc tego typu systemy służą nam po prostu do wspomagania organizmu. I tylko trzeba tutaj mieć wiedzę, że kiedy stosujemy tego typu zabiegi, to możemy mieć do czynienia z typowymi objawami występującymi bezpośrednio po zabiegach tymi terapeutycznymi polami elektromagnetycznymi. Jeżeli takie objawy wystąpią, to tylko oznacza, że terapia działa, nie należy się tego bać i nie należy myśleć, że ta terapia nam zaszkodziła. A więc na przykład może wystąpić wzrost ciepłoty ciała, rumieńce, ustąpią uporczywe bóle lub może dojść do przejściowego wzmożenia występujących bólów. Na przykład ktoś miał złamaną nogę wiele lat wcześniej, kładzie się na specjalną matę elektromagnetyczną, różne systemy są,
w tej dziedzinie i odczuwa tam bóle. Ja więc od razu moja reakcja w takich przypadkach była, bo prowadziłem takie terapie. Mówię, dobra, miałeś złamaną tutaj nogę. Kiedy? Jak to się stało? A mówi, skąd ty wiesz, że miałem złamaną nogę? No po prostu, bo cię tu boli, więc mogą wystąpić takie bóle. Dalej, może dochodzi do polepszenia, do oddychania, do przepływu energii lub takiego pobudzenia lub ewentualnie senności. Takie terapie ułatwiają zasypianie, możecie poczuć lekkie mdłości, silniejsze bicie serca może wystąpić, mogą wystąpić wysypki, ale słuchajcie, wysypki, bo się uaktywnia metabolizm i dochodzi do wyrzucania toksyn przyspieszonego. Wątroba, nerki często nie są w stanie poradzić na szybko z tym nadmiernym wyrzutem toksyn i dlatego są wysypki przez skórę, czyli trzecią nerkę. Więc są to jedynie tak zwane naturalne, subiektywne objawy pogorszenia się samopoczucia. Mówimy o kryzysie tak zwanym ozdrowieńczym, wynikające, jak powiedziałem, ze wzmożonego oczyszczania organizmu z toksyn. I tu jest bardzo ważne, że podczas zastosowania zabiegów terapeutycznymi polami magnetycznymi należy wypijać codziennie około 1,5 do 2,5 litrów czystej, nisko mineralizowanej i w miarę możliwości strukturyzowanej wody. Ale jeżeli na przykład macie wodę w jakiejś butelce, najlepiej szklanej, to i stosujecie zabiegi magnetostymulacji, magnetoterapii generalnie, to połóżcie na ten czas tą butelkę z wodą obok siebie, i ona w wyniku oddziaływania pola magnetycznego będzie po prostu zestrukturyzowana. Picie takiej wody jest to bardzo istotny, ciągle niedoceniany, kompletnie lekceważony zabieg i prozdrowotny, i higieniczny. Wodę należy pić w każdych terapiach, czy to jest akupunktura, akupresura, czy suplementacja, czy różnego rodzaju innego rodzaju zabiegi. Koniecznie. Jakie są mechanizmy terapeutycznego działania magnetorelaksacji? Przede wszystkim następuje aktywacja cząsteczek lub atomów. Następuje wzbudzenie wtórnych reakcji tak zwanych bioelektronicznych. Ja wiem, że w tej chwili to, o czym ja mówię, może być trudne, ale chcę, żebyście o tym wiedzieli. Nie musicie tego przecież pamiętać, natomiast chcę, żebyście mieli świadomość, nie wiedząc nawet, nie znając tych nazw, pojęć i tak dalej, żebyście wiedzieli, w jaki sposób to wszystko służy. Następuje też, słuchajcie, aktywacja enzymów wspierających produkcję w mitochondriach komórkowych, a to są centra energetyczne, produkcję ATP, czyli kwasu adenozyno-trójfosforowego, nośnika podstawowej energii roboczej komórek. A więc następuje wzrost poziomu wytwarzania ATP, następuje optymalizacja elektrostazy, czyli zagęszczenie ładunków elektrycznych na powierzchni błon komórkowych. Dochodzi do utrzymania prawidłowego potencjału błonowego komórek, czyli napięcie na komórkach rośnie. Ja w kilku audycjach już o tym mówiłem, te 70-90 mV musi być. Następuje przywracanie równowagi wewnętrznej w komórkach, przyspieszenie regeneracji uszkodzonych tkanek i narządów, utrzymanie homeostazy, czyli równowagi życiowej i głębokie wnikanie do tkanek i działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, biostymulacyjne. A więc cały szereg korzyści mamy. Magnetorelaksacja zwiększa także produkcję melatoniny, a więc hormonu snu i substancji zabezpieczającej przed nowotworami, co powoduje wzrost mocy systemu odpornościowego poprzez zwiększanie aktywności grasicy produkującej limfocyty T, poprzez stymulację limfocytów służących do niszczenia komórek nowotworowych, niszczenie guzów hormonozależnych, silne działanie antyoksydacyjne, wzmocnienie procesów regeneracji komórek, opóźnienie procesów starzenia, czyli działanie anti-aging, zachowanie młodego wyglądu, poprawa jakości snu, poprawę czynności seksualnych, zwalczanie syndromu przewlekłego zmęczenia. Jakie są korzyści zastosowania magnetorelaksacji? To już to wynika z tego, co już powiedziałem, ale dodajmy. Jest to terapia przede wszystkim naturalna. Brak skutków ubocznych. Może służyć do wspomagania typowych metod leczenia. Dochodzi do polepszenia ogólnego stanu zdrowia, brak bólu, wszechstronna stymulacja systemu
immunologicznego organizmu, polepszenie samopoczucia, estetyczna profilaktyka zdrowotna, oszczędność, dlatego że terapia ta nie wymaga jakichś szczególnie dużych wydatków, ale trzeba tutaj wspomnieć również, kochane panie, zwłaszcza do was, tu się zwracam, że magnetorelaksacja jest stosowana także w kosmetyce. Dlaczego? Dlatego, że poprawia ukrwienie skóry, powoduje regenerację skóry zmęczonej, wspomaga odbudowę włókien kolagenowych, następuje reaktywacja naturalnego płaszcza ochronnego skóry, dochodzi do poprawy wytrzymałości skóry, ważne zwłaszcza przy celulicie, przeciwdziała wysuszaniu skóry, przeciwdziała procesom starzenia skóry, powoduje rozluźnienie i uspokojenie podrażnionej skóry, dochodzi do zmniejszania zmarszczek spowodowanych przesuszeniem skóry, dochodzi do poprawy zaopatrzenia skóry w tlen, do regulacji gospodarki płynami, do pobudzenia metabolizmu komórkowego, dochodzi do poprawy sprężystości i elastyczności skóry. A więc jak widzicie, efekty magnetorelaksacji, szeroko pojętej magnetoterapii są naprawdę bardzo szerokie i warto i to należy stosować. Ja o tym oczywiście szerzej piszę w moich książkach, polecam rzecz jasna lekturę, czy biomagnetyzm, 2 tomy, czy magnetostymulacja, magnetorelaksacja, czy suplementacja polami magnetycznymi. Opisy tych książek są na mojej stronie www.januszdabrowski.pl, a więc wystarczy wejść na tą stronę, kliknąć sklep, książki znaleźć, opisy są dokładne i to jest wszystko. Także słuchajcie, kończymy na dzisiaj ten maraton, dość długi, duża wiedza. Jeszcze raz powtarzam, że nie musicie tego wszystkiego pamiętać. Powinniście jedynie, ta prelekcja ma służyć przede wszystkim temu, żeby mieć świadomość, że istnieją tego typu terapie, magnetorelaksacje, magnetostymulacja, które mogą nam doskonale służyć, z doskonałymi efektami. Są to bardzo skuteczne terapie i warto je po prostu zastosować. Nie musicie umieć wytłumaczyć komuś, jak to działa. Tu jest to wytłumaczone jest w moich książkach chociażby, a wy powinniście mieć świadomość, że to doskonale działa po prostu na organizm. Kochani, kończę na dzisiaj. Życzę wam miłego dnia, wszystkiego dobrego. Liczę na wasze suby, wasze lajki, na komentarze. To jest dla mnie też ważne, doprowadzenie kanału, bo wasz odbiór, wasze komentarze wiele też mówią i dają mi dodatkowy taki power do tego, żeby po prostu robić to, co dalej po prostu robię. No i cóż, wstrzymujemy nagrywanie. Do następnego spotkania. Cześć, trzymajcie się. Papatki.